Siemano, jestem Olsza i dzisiaj sprawdzimy, czy da się spędzić miło wieczór w Inowrocławiu za 20 zł za jednego chrobrego. A żeby nie było za łatwo, to mamy zasady. Żeby ukończyć wyzwanie, muszę zrealizować 3 misje wieczoru. Zjeść coś konkretnego, takiego, co naprawdę siądzie w żołądku, doświadczyć jakiejś rozrywki, nie musi być bungee, ale nuda odpada. I na koniec kupić pamiątkę, coś, co przypomni mi ten wieczór za każdym razem, gdy spojrzę, nawet na brelok. Próbujemy przejść się do Wenecji i spytać się tam, co konkretnego by nam zaoferowali za jak najmniejszą ilość pieniędzy. Po prostu chcemy się najeść, a nie chcemy dużo wydać, tak? I to jest normalne. Dowiedziałem się, że najtańszą rzeczą pani nie rozumiała, co to znaczy zjeść coś konkretnego, ale nie pizzę. Jedyne co, to zaproponowała mi pani bułkę, która okazała się po prostu takim jakby, nie wiem, kebabem w bułce, coś takiego. Takie coś to koszt 18,50 i z tego co widziałem w menu, to rzeczywiście była najtańsza pozycja. No bo nie liczmy tego, że jakiś sos zjem. No, nie zjemy raczej sosu i się tym najemy. Dlatego idziemy dalej. Coś tam dostaliśmy. To nie coś, bo to jest konkret. No powiem wam szczerze, to jest konkret. To są bułeczki. Teoretycznie nie zapłaciliśmy dyszki, ponieważ zapłaciliśmy 10,80, ale tylko ze względu na to, że braliśmy na wynos. Więc jeżeli nie byłoby problemu z tym, że pan potrzebuje sobie wynieść danie na zewnątrz, to zapłaciłbym za to 9,80. I najlepsze jest to. Słuchaj, ty nie dostajesz bułeczek. Nie dostajesz bułeczek, ty dostajesz do tego jeszcze sosik i to jest w cenie tych 9,80. Według mnie to jest świetna rzecz, no bo często gęsto lokale mają tak, że dopłacasz im 2 zł, 3 zł za sos, jaki chcesz, nie? Jakiś dodatkowy albo po prostu do jakiegoś dania płacisz za sos. A tutaj nawet do takich bułeczek, które kupujesz za dychę, za 10 zł, masz w cenie jeszcze sos. I to jeszcze, wiesz, to nie tak, że dali ci 2 łyżeczki sosu, tylko no konkretnie całe pudełeczko. I chciałbym pozdrowić kelnerkę Martynę, bo fajnie obsługiwały panie. Pani zresztą w okularach też, bardzo pozdrawiam, ale pani Martyna nie chciała się znaleźć w filmie, więc podejrzewam, że kwestię z nią będziemy musieli wyciąć, chociaż może kiedyś zmieni zdanie. No i sprawdźmy, co tu jest. No słuchaj, mieliśmy do wyboru 3 rodzaje bułeczek. Bułeczki jakieś zwykłe, z sezamem i z czarnuszką i bodajże jeszcze z jakimś trzecim nasionkiem i wtedy płacisz 11 zł za miks, czyli za tam podejrzewam, że sezam, za czarnuszkę i za te trzecie nasiono, którego nie pamiętam. I dowiedziałem się czego, a mianowicie, że te bułeczki okazały się nie jedyną rzeczą, którą jesteś w stanie zjeść konkretniejszą w Al Capone, ponieważ od godziny 15 do godziny 17 można tu kupić takiego podgrzewacza, kawałki pizzy za 4 zł. Co to jest, człowieku, 4 zł? Przecież 4 zł. Teraz tyle nie kosztuje nawet hot dog w Żabce, który zjesz i go nie ma praktycznie. A kawałek pizzy, no to jednak i widziałem, szczerze mówiąc, te kawałki pizzy są konkretne. No konkretne po prostu, więc jeżeli bym był w godzinach tych, których pani mi powiedziała, czyli od 3 do 5 i jakieś godziny wieczornej, no to podejrzewam, że wziąłbym 2-3 kawałki pizzy, czyli zapłaciłbym 12 zł i miał człowieku 3 kawałki pizzy za dychę praktycznie, nie? Słuchaj, to jest taka bułeczka z ciasta z pizzy, a ciasto na pizzy jest naprawdę dobre w Al Capone, według mnie. Ja kupiłam tylko 3 rzeczy. To są takie bułeczki zapieczone po prostu, no i na ciepło bardzo są dobre. Ogólnie na zimno podejrzewam, że też były dobre, ale teraz są najlepsze. Sprawdzimy ten sos, który dobrze znam. Słuchaj, sosik ostry. Zajadasz, masz sprawę z małym głodem załatwioną, nie? Wiesz, takie coś. Jest generalnie gitara. Tym oto sposobem przenieśliśmy się do pijalni wód, palmiarni w Inowrocławiu. Jesteśmy teraz w Solankach, czyli największym parku w Inowrocławiu. Tutaj w pijalni możemy skorzystać z drogocennie zdrowotnych wód, które oferuje nam Inowrocław. One są słone, może nie każdemu by przypadły do gustu, ale one naprawdę dają siłę, dają moc. Dzięki temu możesz robić co tylko chcesz, spełniać marzenia, robić wszystko. Ja kiedyś napiłem się wody w Inowrocławiu z pijalni wód i właśnie teraz spełniam marzenia, czyli nagrywam dla was filmy. Ogólnie Solanki według mnie są bardzo ładnym miejscem, są przepiękne po prostu w lato, to sama przyjemność tutaj chodzić. Co prawda po tych latach, które tu spędziłem, mogło się to trochę znudzić, ale to nadal w lato robi piękne wrażenie. Zresztą w zimę, spacerując po Solankach, nadal można poczuć taki klimacik fajny, trochę taki rodzinny, bo po prostu to miejsce jest według mnie piękne. Tu jest pełno kwiatów, pełno drzew, pełno roślinności, co tylko napawa oczy do tego, żeby patrzyły jak najwięcej i na jak największą liczbę rzeczy. Po tym dzisiejszym pięknie zaczętym wieczorze na rynku w Inowrocławiu zapraszam was w takim razie tutaj. Jesteśmy przed głównym
wejściem do pijalni wód. Jak możecie zobaczyć, jest napis Inowrocławianka. Inowrocławianka to jest po prostu produkt tego miasta. Przepyszna woda, po prostu przepyszna. Lekko taka słonawa, lekko magnezowa. A ja dzięki temu, że czasem piję Inowrocławiankę, będę mógł dzisiaj spełnić jeden cel z moich dzisiejszych celów, czyli kupić jakąś pamiątkę z tego miejsca. No, po prostu, jeżeli byłbym tu osobą, która nieczęsto jest w Inowrocławiu, myślę, że wybrałbym się do pijalni, żeby właśnie zakupić jakąś pamiątkę. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani mi powie, czy ja dobrze pamiętam, czy ja tu zakupię Inowrocławiankę? Tak. A czy wy macie jakieś pamiątki albo coś takiego? Mamy. To drugie podświetlone stanowisko. Pani zaprosiła nas do drugiej gablotki, do drugiego miejsca, w której można zakupić, jest specjalne miejsce na zakup pamiątek. I tutaj jak widzicie, są magnesy z Inowrocławia dla najlepszego taty, dla najlepszego mieszkańca Inowrocławia. Wszystko. Widzę, że koszty, jeżeli dobrze rozumiem, to są różne, no bo tutaj mamy magnes po 7 zł, magnes po 12 zł i to są chyba tu magnes za 13 zł, jakiś taki lepszy. Generalnie gdzieś koło 10 zł można zakupić sobie tutaj magnes, ale można zakupić również liżanki Inowrocławiankę. Jaka pojemność? Mamy 0,3 Poproszę w szkle. Tak. Coś jeszcze będzie do tego? I pani mi powie tak, czy ja za... ile mamy? 6 zł? Za 6 zł jakieś coś kupię jeszcze? Oprócz wody? Jakąś pamiąteczkę? Magnesik jakiś? To woda też. To poproszę drugą wodę w takim razie. Siedzimy sobie właśnie na tarasie palmiarni, pijalni wód w Inowrocławiu. Według mnie to jest sposób właśnie na to, jak można skorzystać z czasu wolnego w tym mieście. Czyli pójść sobie do bardzo miłych ludzi, którzy cię obsłużą z uśmiechem na ustach i zaproponują ci pobyt tutaj na tarasie, na świeżym powietrzu, pod dachem co prawda, ale na świeżym powietrzu. Można kupić sobie kawkę w kawiarni, można kupić sobie deserek, wszystko, co tylko chcesz. A moją pamiątką z Inowrocławia będzie właśnie ta butelka Inowrocławianki, przepysznej wody, po prostu przepysznej wody, a koszt to tylko 4 zł, więc pomyślcie o tym, czy chcecie mieć pamiątkę z Inowrocławia na całe życie za jedyne 4 zł. Ja bym chciał, nie? Pani była na tyle miła, że mimo to, że ja nie byłem klientem kawiarni, który nie powinien mieć teoretycznie dostępu do toalety, bo koszt toalety to jest 5 zł lub tego kosztu nie ma, jeśli jesteś klientem kawiarni. Ja tym klientem kawiarni nie byłem przez to, że zakupiłem tylko wodę Inowrocławiankę, ale mimo to pani nie przeszkadzało to w tym, żeby pokazać mi, jaki jest kod do toalety i mnie tam wpuścić, więc dziękuję pani bardzo. Dzisiaj spotkaliśmy samych miłych ludzi i to jest piękne. Jacy ludzie żyją w Inowrocławiu, po prostu sami pozytywni. Dzisiaj nie było nikogo, kto z grymasem na ustach podszedł do mnie, tylko wszyscy mieli tak jak ja po poprzednim filmie, banana na twarzy, po prostu cieszyli się, uśmiechali, byli po prostu miłymi ludźmi. To jest piękne i oddawajmy tę miłość innym, bo później oni oddadzą to komuś innemu, później ta miłość w końcu do ciebie wróci w postaci darmowej toalety, na przykład. Teraz sprawdzę sobie Inowrocławiankę, mimo że znam jej smak, co prawda mglisty, ponieważ piłem ją bardzo dawno temu, mój dziadek bardzo ją lubi, ale ze szklanej butelki, no żal się nie napić, po prostu żal. Ale powiem wam tak, pod korek nalana, pod korek. Co trzeba powiedzieć, to na pewno jest specyficzna woda, nie jest zwykła gazowana woda. Ma to w sobie smaki, ma to w sobie minerały, ma to w sobie przede wszystkim zdrowie. Właśnie Inowrocław dzisiejszego wieczoru zaoferował mi rekreację w postaci oglądania tych pięknych rzeźb natury i picia sobie pamiąteczki z Inowrocławia w postaci wody Inowrocławianki. Żyć, nie umierać, żyć, nie umierać, po prostu żyć. Słuchajcie, 2 z naszych celów praktycznie mamy już odhaczone, ponieważ spróbowaliśmy czegoś dobrego, trochę się najedliśmy, trochę brzuszek jest pełen. Kupiliśmy właśnie pamiątkę w pijalni wód palmiarni, którą ja już zacząłem napoczynać, ponieważ ta woda jest po prostu przepyszna. A teraz przydałaby się jakaś atrakcja, jakaś forma rekreacji. I według mnie formą rekreacji bardzo dobrą, bardzo zdrową będzie po prostu spacer po tym mieście, które
tutaj w okolicy Solanek jest po prostu piękne, więc zachęcam do spacerów, zachęcam do aktywnego spędzania. Mimo że nie wyglądam, zachęcam do aktywnego spędzania czasu, do aktywnej rekreacji, no bo koniec końców to leżenie i nic nie robienie może się w końcu znudzić, więc można wyjść na świeże powietrze. Mimo że pogoda może nie dopisywać, to nadal można się cieszyć z tego, co się ma, bo ma się życie, czyli najważniejsza wartość, jaką człowiek może dostać. Inowrocław jest bardzo zielonym miastem, w tym miejscu, bardzo zielonym. Zobaczcie, jak tu wygląda, prawda? Generalnie podejrzewam, że ktoś by powiedział, że można by było to skosić, ale według mnie nadal jest pięknie. Można sobie pokontemplować, pomyśleć o tym, co można dalej robić. Ja uważam, że jedyne co, to można dalej spacerować. Teraz czas na właśnie rekreację. Znajdujemy się właśnie pod tężniami solankowymi w Inowrocławiu. Jest to bardzo fajne miejsce do spacerowania, do aktywnego spędzania czasu, ponieważ tężnie to właściwie są patyki, po których leci woda z solanką, która zawiera jod, z tego co pamiętam, pewnie sód też. I możemy tutaj mieć tak naprawdę bez grama pochlapania się powietrze niczym nad polskim morzem. Po nich sobie można spacerować. Jest to biletowane miejsce, do którego po zakupie biletu możesz sobie wejść na górę i pospacerować i wdychać to jeszcze bliżej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej po prostu. To jest właśnie to, o czym Państwu wspominałem, czyli patyki, po których leci woda, która ma jakieś minerały, zdrowotne rzeczy. Pachnie to morzem. Pachnie to solą taką. Woda może nie wygląda najlepiej, ale tu nie chodzi o to, jak ona wygląda, tylko co ona czyni z organizmem człowieka, a po prostu, tak jak mówiłem, leczy. Można tu, nie wiem, jakiś taki dziki prysznic wziąć, coś takiego, jeżeli ktoś naprawdę nie miałby innej możliwości. Tu mamy taką fontannę, tylko z tego co pamiętam, nie ma z nią związanego czegoś takiego, że wrzucasz pieniążka i spełnia ci się życzenie. Tak mi się wydaje, bo to miejsce może magicznie wygląda, ale magiczne nie jest. Takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Ale jak możecie zobaczyć, tam jest taki ogród, taka trawka. Będzie. Tężnia ma do zaoferowania wiele miejsc do posiedzenia, do rozmawiania. Tu ludzie jacyś biegają. Niech sobie biegają, nie będziemy im przeszkadzać. I właśnie. Tężnie solankowe niestety będą miejscem, w którym dzisiaj zakończymy ten film. Także dziękuję Wam bardzo za każde udostępnienie, każde polubienie, każdy komentarz. Dziękuję Wam za każde wsparcie, jakie mi tutaj oferujecie. I chciałbym Wam podziękować za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że zostanie obejrzany do końca. Po to robię, żeby był obejrzany do końca, tak. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, smacznego. Wszystkiego, co najlepsze po prostu. Na razie, cześć.